Witamy serdecznie, witam Ciebie Sławku na naszych Witam. takich troszeczkę politycznych rozmowach. Co tam Panie w polityce? Troszkę się rzeczy różnych ciekawych powydarzało ostatnimi czasy i myślę, że fajnie, żebyśmy te rzeczy jakoś troszkę omówili, bo dużo rzeczy z tego może wyniknąć, a czas się robi troszeczkę, bym powiedział, nawet i gorący. Przynajmniej ja tak to odbieram. Nie wiem, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Bardzo gorąco się robi. I powiem szczerze, ja się cieszę, że się spotykamy. Może nie tak często, jakbyśmy chcieli, ale ja uważam, że dzieje się bardzo wiele. Omówimy to wszystko i może, wiesz co, Arturze, może ja poprowadzę. Ty w większości będziesz mówił. Mhm. Mamy tutaj ciekawe tematy. Oczywiście, no, nasz wschodni sąsiad, tak, co tam się dzieje. Omówimy mniej więcej, to tak mówię, w oparciu o informacje, które są dostępne dla każdego. Każdy będzie mógł je zweryfikować. Omówimy, co się dzieje, w jakim kierunku to zmierza, bo to jest ważne. I przejdziemy do kolejnych tematów. Czy na przykład Unia Europejska jako siła, na przykład armia lub siła militarna, czy miałaby szansę z Rosją? I oczywiście teraz zahaczymy o naszego prezydenta Karola Nawrockiego, dlatego że on ma tam w zanadrzu kilka ustaw. Jedną już wprowadził, z czego ja się akurat cieszę, odnośnie też naszych sąsiadów ze wschodu i No, to o omówimy tym to po sobie jeszcze kolei. porozmawiamy, Tak, bo porozmawiamy. Mhm. to jest taka ustawa widmo, bym powiedział. Aha, dobrze. No to w takim razie warto, żeby to omówić. Dobrze, witaj Arturze, ja witam wszystkim. Może zacznijmy od tego, w jakim kierunku rozwija się sytuacja z wojną w Ukrainie. Jakie jest Twoje zdanie? I mówimy tutaj, to jest nasze zdanie, nasza opinia, oczywiście nie jest to prawda ostateczna. Jakie jest Twoje zdanie, Arturze? No właśnie, weźmy sobie, spójrzmy na ten obecny kierunek konfliktu, czyli mamy początek października 2025 roku. Ja bym powiedział, że wojna bardzo szybko eskaluje, zresztą się pcha do wojny, cały czas się pcha do wojny Mhm. Europę i to Unia Europejska pcha do tej Tak, wojny. Ta wojna eskaluje technologicznie i geograficznie, no bo to jest też takie, widzisz, wojna widmo, bo mówi się o zmasowanych atakach. Lwów został masowanym atakiem rakiet, zbombardowany i tak dalej, i tak dalej. I mamy taką burzę propagandową, a na końcu pada kwestia liczba ofiar 3, no nie? No to wiesz, no zmasowany atak i liczba ofiar 3, no to sorry Winetu, ale coś tu nie gra. Zmasowany atak albo wojna to jest rzeź woli, gdzie wymordowano nie wiem ile tych Polaków podczas rzezi woli, a nie tam liczba ofiar po zmasowanym, to ci Rosjanie widać nie umieją strzelać, skoro tylko 3 ofiary są. To nie jest to, żebym ja tak kpił, ale po prostu podaję fakty, suche fakty, jak to ogólnie wygląda, więc Rosja oczywiście intensyfikuje te ataki rakietowe i dronowe na wiesz co, Ukraina, Arturze? Ja no. tutaj jeszcze wtrącę swoje 3 grosze. Oczywiście masz tutaj rację z tym, bo to jest po prostu język dramaturgii, który ma za zadanie wzniecić w nas, po prostu wzbudzić strach. I to jest oczywiste. I to tak się dzieje od samego początku tej wojny. No na samym początku, to ja powiem szczerze, ja sam byłem trochę wystraszony, dlatego że nie wiadomo w jakim kierunku to szło. Jednakże rzeczywiście ten język przedstawiany jest w sposób taki, żeby wywołać możliwie największe emocje. Także to też pamiętajcie. Pamiętajcie również, jak czytacie, pamiętajcie, jakie słowa są używane, żeby po prostu, żebyście nie dali się łapać na to. Dobrze, przepraszam. Proszę cię bardzo. Nie, spokojnie, Kontynuuj. spokojnie, jak coś to Mhm. tam wrzucaj swoje koncepcje, natomiast ja chciałbym powiedzieć taką jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście Ukraina również ma te pewne, rozwija te zdolności, bym powiedział, dalekiego zasięgu, w tym takie duże kampanie dronowe w głąb Rosyjskiej Federacji, to zwiększa też ryzyko przekroczeń granic i efektów poza całą Ukrainą. Poza tym, tak naprawdę te rosyjskie uderzenia zagrażają tej infrastrukturze krytycznej i obiektom jądrowym na terenie Ukrainy. To też jest bardzo ciekawe, bo tutaj też wybuchła pewna ogólnie jakaś afera, nazwijmy to, na temat tego odnośnie reaktorów jądrowych, bo to było bardzo ciekawe, bo Ukraina do tej największej elektrowni jądrowej zakupiła 2 reaktory jądrowe, prawda? Tylko pytanie skąd, od jakiego państwa je zakupiła? Ona je zakupiła od Bułgarii, tak? Tylko dziwnym trafem jest to, że Bułgaria nie produkuje tych reaktorów jądrowych, tak? A raczej jakbyśmy dalej poszukali, to na te reaktory jądrowe zakupiła
koniec końców od Rosji. Zresztą też bardzo ciekawe są działania Ukrainy, bo tak jak na jednym ze szczytów prezydent Mali oficjalnie powiedział, że Ukraina sprzedaje sprzęt wojskowy do krajów trzeciego świata, prawda? No potem zresztą Załęski się przyznał, że jak mają nadwyżki uzbrojenia, to je sprzedają. No to sorry, przepraszam. Teraz to takie trochę bym powiedział dosyć dziwne. No ale oczywiście reakcja czy NATO, czy USA idzie w tym kierunku, tak bym powiedział, niby to większego wsparcia i większego odstraszania, ale też takiej zdolności bezpośredniej konfrontacji z Rosją. Mi się tak naprawdę bardziej wydaje, że te działania NATO są, NATO, a może Unii Europejskiej bardziej, one są skierowane w tym kierunku, że wiecie, żeby przykryć tą nieudolność gospodarki. Teraz na przykład cała produkcja niemiecka przestawia się samochodowa na uzbrojenia, prawda? Czy amerykańska na uzbrojenia, no bo z tego trzeba mieć tak naprawdę pieniądze. Tak naprawdę mówię, Ukraina chroni nas tak samo przed wojną, jak maseczka chroniła nas przed pseudopandemią, no nie? To mniej więcej tak to wygląda. No ale jakbyśmy się zaczęli zastanawiać, co się tak naprawdę dzieje w tym kontekście w stosunku do Polski, no ja bym powiedział, że my tradycyjnie zostaliśmy wyciućkani, tak? Bo wszyscy inni robią jakieś... Myślisz, że już? Słucham? Myślisz, że już zostaliśmy wyciskani? Bo rzeczywiście tam Już, 40 chyba 5 bez miliardów problemu. Bo złotych zostało Sławek, przeznaczonych. no ale zobacz, ktokolwiek robi jakiekolwiek interesy z Ukrainą, stawia twarde warunki. Polska od samego początku zarządów PiS-u, a teraz zarządów Platformy nie stawia kompletnie żadnych warunków. No na przykład Mhm. absurdalne są tłumaczenia, dajmy na to, ambasadora Ukrainy, kiedy Nawrocki próbuje wprowadzać tą ustawę o banderyzmie, która i tak moim zdaniem nie przejdzie, ale to będzie inna sprawa. Ja miałem poruszyć ten temat, ale To my dobrze, sobie, do teraz tego jeszcze możemy sobie porozmawiać. przejdziemy. Mhm. My do tego jeszcze przejdziemy i jako argument ambasador Ukrainy mówi, że być może przez granicę polską powróci ukraiński żołnierz z wytatuowaną symboliką i będzie awantura. Przepraszam, dwie podstawowe rzeczy. Ja nie rozumiem, co ten facet w ogóle do mnie mówi. Po pierwsze, co to znaczy, że Ukrainiec powróci do Polski? Jak się skończy wojna, to on ma wrócić na Ukrainę, a nie do Polski. To jest pierwsza rzecz. A jeżeli w Polsce siedzi jego rodzina, to jego rodzina wraca do niego na Ukrainę, a nie on ma powrócić do Polski. No ludzie, weźcie, słuchajcie, co ten facet mówi. No, oni się czują dosyć swobodnie w Polsce. To jest raz. Druga To mnie sprawa... zastanawia, Artur. To mnie bardzo zastanawia, bo to jest bardzo dobry, rozumiesz, wiesz, argument. Ja tutaj znowu muszę ci przerwać, ale z tego, co ja badam ten temat, oczywiście ja w Polsce nie mieszkam, ja mieszkam w Anglii, to tutaj tak gwoli przypomnienia dla słuchaczy i widzów. I ja powiem szczerze, ja nie obserwuję tego, co się dzieje, tylko mam informacje od tych, którzy tam mieszkają, tak? Ale z tego, co mi się wydaje, i to mówię, mi się wydaje, no to Ukraińców jest coraz więcej, panoszą się coraz więcej, to panoszą, mówię. Mhm. I naprawdę szkoda mi tych rodzin, które pozostały na Ukrainie i które, no niestety, ale cierpią z tego powodu, no ale niestety, no jeżeli jesteśmy w gościach, no to nie można, pewne rzeczy są niedopuszczalne, no tak to ujmę dyplomatycznie. Także mówisz, że to, co oni mówią, wróży na przyszłość, że możemy się czegoś spodziewać. Ale oczywiście, no z prostej przyczyny. Dla mnie powoli zaczyna się tworzyć Ukropolin. No absurdalne jest to, że w Polsce wiceministrem jest gościu Ukrainiec, który otwarcie przyznaje, że należy do mniejszości narodowej, tak? A tymczasem Elżbieta Bieńkowa z Platformy Obywatelskiej dostaje wysokie stanowisko na Ukrainie w kolejach ukraińskich. No przepraszam, co to jest? Wymiana ministrów? Robimy sobie, że tam będzie część naszych ministrów, a tu będzie część ich ministrów? Polityczny Erasmus, wiesz. No, nie bardzo czaję o co tu chodzi tak naprawdę, bo to na pełną skalę, pełną gębą zaczyna się robić Ukropolin, no nie? Polska i to co powiedziałem, że Polska została wyciućkana. No oczywiście, że została wyciućkana, bo wszystkie inne państwa stawiały jakiekolwiek warunki i każdy z nich coś wygrał. Polska, pomimo tego, że jest największym hubem, bo cały transport na Ukrainę idzie przez Polskę, to Polska nic kompletnie na tym nie zarabia. Nic. Czekaj chwilę, zatrzymajmy się tutaj jeszcze chwileczkę. Nie przy hubie, ale wrócimy do tego. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy chyba jakieś 1,5 roku temu, jakoś tak. Pamiętasz, co ja mówiłem? Ja wspominałem coś takiego, że Polska może zostać wciągnięta do wojny i może zostać zmuszona do tego, żeby
przejąć w namiestnictwo Mhm. część Ukrainy. Mhm. I wiesz co, z tego co mówisz, to być może to zmierza w tym kierunku. A w jakim celu? Dla mnie jest to oczywiste, dlatego że zapadły decyzje na bardzo wysokim poziomie, że Ukraina ma być w Unii Europejskiej, nieważne co. Mhm. I jedyną możliwością, żeby wciągnąć Ukrainę bez żadnego głosowania, byłoby to, jeżeli jedno państwo unijne przejmuje przynajmniej część Oczywiście. Ukrainy i wtedy Wystarczy, że automatycznie staje się Unią my wcielimy Europejską. w nasz obszar Tak, Ukrainę i wtedy Polska jest już, wiesz, po prostu na przykład uznamy, że te tereny Ukrainy należą do Polski, granice tak. Polski się rozrosną. Jedyne, co byłoby niebezpieczeństwem dla Unii Europejskiej w tej sytuacji, gdyby tym torem pójść, to automatycznie zwiększyłaby się liczba mieszkańców Polski. A co za Mhm. tym idzie? Polska miałaby większe znaczenie w Unii Europejskiej. Ale dlaczego mówię jeszcze raz, wrócę do tego tematu, że zostaliśmy wyciućkani? No z prostej przyczyny. No pamiętasz, jak była wojna w Syrii, tak? I Tak. wojska amerykańskie na przykład chciały z baz tureckich atakować coś tam w Syrii, tak? Bardzo Mhm. proszę. Turcja powiedziała, nie ma sprawy, jesteśmy częścią NATO, Amerykanie mogą atakować z części na przykład tureckiej, ale koszt tego wynosi tyle i tyle. I Stany Zjednoczone nawet nie dyskutowały, wypłaciły. Tymczasem przez Polskę idzie cały transport na Ukrainę, a Polska robi to za frajer, za darmo. A Polska Ale mogłaby tak. naprawdę tak jest, że Polska na tym nic nie zarabia? Bo aż mi Oczywiście, się że nic nie wierzyć nie chce. zarabia. Co więcej, została podpisana umowa, ci powiem, o której już mówiłem, bo napisałem też do prezydenta Dudy swego czasu, jak jeszcze był. Mhm. To bardzo śmieszną, tą komiczną odpowiedź od niego dostałem, że żebym wysłał do ministerstwa, ministra obrony narodowej, ale jak dostanę odpowiedź, to żebym skserował, bo prezydent i przesłał prezydentowi, bo prezydent nie wie, co oni odpowiedzą, nie? To też była paranoja, tak jakby prezydent w ogóle nie wiedział, bał się, co odpowie rząd, nie? No ale na przykład, no weźmy sobie taką sytuację, że Polska podpisała umowę, że darmowo będzie dawać uzbrojenie i to za rządów PiS przecież to zrobiono. Podpisano tą umowę. Za darmo będą dawać uzbrojenie Ukrainie. No ale dobra, czy Polska zostanie wciągnięta w wojnę z Rosją? Ja powiem tak, bardzo krótko i bardzo prosto. Patrząc na tych głąbów, którzy siedzą w rządzie, to oczywiście istnieje bardzo duże zagrożenie, bo nikt już w ich bajki nie wierzy. Kiedy Donald zaczyna opowiadać, że jest to tak samo nasza wojna, albo jakieś takie bzdury opowiada Tak. i na siłę próbuje wciskać Polskę i Polaków, no nie, no ale jest to, nie jest to jakiś taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeśli chodzi o dzisiaj, ale bym powiedział, że no, sytuacja jest dosyć ostra. Sytuacja jest dosyć Czekaj chwilę. ostra. Jeżeli my musielibyśmy wziąć w namiestnictwo, nie wiem jakie, w oparciu o jakie prawa, w namiestnictwo część Ukrainy, Mhm. jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, no to automatycznie jesteśmy wciągnięci. No Bez oczywiście. względu na to, bez względu na to, czy my działamy, czy nie, to automatycznie część naszego państwa, my mamy obowiązek wręcz, zgodnie z konstytucją, żeby bronić granic naszego państwa. Jeżeli to państwo, jeżeli dany teren staje się naszym państwem, no to chyba nie mamy wyjścia, nie? Także, To znaczy, wiesz, tutaj jak się nie odwrócimy, to dupa zawsze z tyłu, powiem ci szczerze. no tak. Bo równie dobrze można by powiedzieć, że Polska bez konfliktu weźmie w namiestnictwo części związane z Lwowem i tak dalej, ale wtedy Ukraińcy będą jątrzyć, że my dokonaliśmy razem z Putinem rozbioru Tak. Ukrainy. No nie? I będą i tak Bardzo przeciwko nam. prawdopodobne, że tak będzie. I tak będą przeciwko nam. Także Tak. cokolwiek by Polacy nie zrobili, to Ukraińcy i tak będą przeciwko Polakom. Także To tu. się zgadza i powiem ci szczerze, że ja tutaj rozmawiam, no ja w szczególności z moją żoną, która początkowo, jeszcze dawno, dawno temu, też no tak była dość ciepło nastawiona do Rosjan przed tą wojną, później to się zmieniło. Tak samo jak i do Ukraińców. Ja starałem jej się wyjaśnić pewne różnice, które nawet historyczne i nie tylko, kulturowe, historyczne pomiędzy naszymi narodami i starałem jej się wyjaśnić pewne rzeczy, że no niestety, ale na przykład w Rosji arogancja i chamstwo tak naprawdę jest uznawane jako siła, jako pokaz siły. Mm, A tak naprawdę to jest największa słabość, jaką można po prostu, jaką można wykazać względem drugiej osoby, dlatego że mhm. moim zdaniem największą siłą jest asertywność. Wtedy, kiedy Tak. muszę, to walczę, ale jestem w stanie wywalczyć coś drogą dyplomatyczną, a nie drogą po prostu przemocy. I starałem się to wyjaśnić. No, muszę powiedzieć, że ostatnio coraz częściej przyznaje mi rację.
Jeśli chodzi o Ukraińców, i to ja tak jak mówię, nie chcę nikogo urazić tutaj, ja uważam, że Ukraina jest no, bardzo zbliżona kulturowo, bardziej zbliżona na pewno Do kulturowo do Rosji niż Rosji do niż do Polski. Polski. Dokładnie tak. No i uważam, że dlatego dochodzi do takich tarć okropnych ze względu na to, że no po prostu no, trafiła kosa na kamień. O tak to się mówi, prawda? Także Oczywiście. w ten sposób to się odbywa, nie? Dobrze, a słuchaj, ja ci zadam jeszcze jedno pytanie, bo coś zaniepokoiła mnie pewna informacja, którą ja widuję teraz coraz częściej. Pamiętam jakieś pół roku temu, rok temu, ja tą informację ignorowałem, może nie ignorowałem, zachowałem ją na później, ale nie przywiązywałem do niej wagi. Otóż, czy te pieniądze, ta pomoc dla Ukrainy, która płynie z Zachodu, czy ona naprawdę jest wykorzystywana na cele militarne, czy jest wykorzystywana choćby po to, żeby przejmować polskie przedsiębiorstwa? Bo Ale takie no to jest, głosy też wiesz, Sławek, słyszałem. to jest jedna z większych paranoi, bo Ukraina Mhm. dostaje pieniądze na przykład od Polski również, a potem następnie wykupuje przykładowo przedsiębiorstwa w Polsce, zwalnia ludzi i przesyła nam na przykład w tej chwili ze sklepami spożywczymi zrobiła się w Polsce jazda nie do pojęcia, no bo nagle się okazało, że alkohol sprzedawany w tych sklepach nie posiada w ogóle akcyzy polskiej, tak? Więc skąd ten towar jest? O, Dodatkowo, właśnie. produkty, które są sprzedawane w tych sklepach, nie posiadają opisów po polsku, gdzie prawo polskie mówi wyraźnie, że produkty sprzedawane w Polsce powinny mieć polski opis. To jest kolejna sprawa. A spotkałeś się z czymś takim, czy tylko słyszałeś? Nie, spotkałem się. Ja się z tym spotkałem. Na przykład, jeśli byś pojechał do Katowic, to będziesz miał w jednym z Kauflandów takie potężne stoisko. Nie pamiętam, jak ono się nazywa, ale coś takiego jakby kuchnia ukraińska czy coś i tam jest masa produktów ukraińskich. Przecież to w ogóle nie jest tłumaczone na polski. Tam siedzi No to, Ukrainka, kurde, ubrana sobie po swojemu mhm. i ona sprzedaje. No, To wiesz ludzie, co, co... to jest dziwne, bo ja tutaj odnoszę do tego, co w Anglii się dzieje i w Anglii nawet jeżeli masz tam, wiesz, kącik światowy, tam na przykład w Morrisonie, Asdzie czy w jakimś innym supermarkecie, to zawsze są tłumaczenia na różne języki, w tym oczywiście jest po polsku, po angielsku, francusku, jeszcze jakieś inne tam języki. Także no ja uważam, że to powinna być, to No w tej powinien być chwili wiesz, standard. w tej chwili Jakubiak zrobił bardzo dużą aferę, jeśli chodzi o te właśnie sklepy, o tą sieć sklepów, różnych sklepów spożywczych w Polsce, bo teraz czort wiadomo, co tam jest w ogóle sprzedawane. No bo jeśli to nie ma akcyzy, nie ma niczego, to wiesz, bądźmy też realistami, oni sobie się czują jak u siebie w domu, nie? Natomiast wiesz, no dlatego ja mówię, Polska została wyciućkana i to na własne życzenie i tak to po prostu jest ogólnie, no nie? E, natomiast wiesz, natomiast druga taka sprawa, nie wiem czy oglądałeś dwa wywiady u Rymanowskiego kiedyś, jak nie to ci bardzo chętnie podeślę, albo również wezmę i polecam naszym widzom, żeby pooglądali. Jeden wywiad był z Dudą robiony prezydentem, drugi z Nawrockim. Jakoś wiesz, Nie oglądałem tego. jakoś dziwnym trafem każdy, kto idzie na wywiad do Rymanowskiego, ma zaniki pamięci. Ma zaniki pamięci, bo jak Duda poszedł, a Rymanowski mu zadał pytanie o aferę podkarpacką, o której każdy wie i są dowody na to on powiedział, że on nigdy o czymś takim nie słyszał. On kompletnie nie wie, o czym jest mowa. Chłop miał zaniki pamięci. No i dobra, to był Duduś. A potem poszedł Nawrocki i padło pytanie od Rymanowskiego, że przepraszam bardzo, no jak to jest, że IPN zatwierdziło możliwość dokonywania ekshumacji Ukraińców z UPA na terenie Polski i mogą je przeprowadzać Ukraińcy, a my z kolei, jako Polacy, mamy jedną zgodę na Ukrainie i dokonują jej też Ukraińcy, a nie Polacy, tak? A tymczasem do tego jeszcze dojdziemy. To czekaj chwileczkę, bo jeśli chodzi o ekshumację na Ukrainie, to ja z tego, co czytałem, to są dwie strony. My to robimy, ale Ukraińcy po prostu uczestniczą w tym. Nawet nie nadzorują, tylko uczestniczą obserwując. Nie wiem, jaka jest Może prawda. odwrotnie. Może odwrotnie. Ukraińcy dokonują, a my się przyglądajemy. I tak Aha, zostało. być może, no ale wiem, że strona polska powinna być, a przynajmniej tak jest opisane, że jest Oczywiście, zaangażowana, tak? oczywiście, ale ekshumacje de facto dokonują Ukraińcy. W przypadku tych, które były w Jureczkowie, czy bodajże jakoś ta wioska się nazywała Mhm. w Polsce, to na terenie Polski Ukraińcy dokonują tych ekshumacji. I jak to jest, prawda? I potem była sytuacja, do tego jeszcze sobie dojdziemy. Prezydent Nawrocki powiedział, że
Nie, absolutnie, to nie, to on sobie w ogóle nie przypomina, żeby za jego czasów taka decyzja była podjęta. No szkurna, chłop ma amnezję. No bo nagle się okazało, że decyzja o tym była w czerwcu 2025 roku, gdzie szefem IPN-u był Mhm. Nawrocki, oczywiście. On oczywiście zrzekł się tego w momencie 6 sierpnia, w momencie zaprzysiężenia na prezydenta, a wcześniej był na urlopie, ale to do tego jeszcze sobie pójdziemy. Do tego tematu jeszcze wrócimy przy tej ostatniej części. Ja jeszcze chciałbym, żeby nie rozwijać tych tematów, to chciałbym powiedzieć, bo czy Polska byłaby wciągnięta w tą wojnę z Rosją, no to Dobrze, zagrożenie. ale koniecznie wrócimy do tego, ja sobie zapisałem, koniecznie wrócimy. Do tych różnych perturbacji sobie bardzo chętnie wrócimy, bo ja tu mam i ustawy Nawrockiego, które on podpisywał i zrobili tubę propagandową niesamowicie, a powiem znowu z kolei głupi wierzą w to i się dali nabrać na to, co słyszeli. No ale to dobrze. Mamy coś takiego. Jaki byłby najbardziej prawdopodobny scenariusz moim zdaniem? Moim zdaniem byłoby to coś takiego, że ciągle będzie podtrzymywane jakieś wysokie napięcie. To jest na pewno, ale mi się wydaje, że ta sytuacja z Ukrainą jest powoli wygaszana i już po prostu obce państwa dzielą skórę na niedźwiedziu i już dobijają ostatnich targów. To jest to, co moim zdaniem jest. Natomiast to ciśnienie jest podnoszone cały czas, że lada chwila może być wojna, no nie? To jest na pewno, to jest kolejny temat, który możemy też poruszyć. Czy naprawdę ktoś dąży do tego, żeby wzniecić jakiś globalny konflikt? Dla mnie to jest takie retoryczne pytanie, dlatego że ja pamiętam 28 rok i ja, tak jak wspominałem już kiedyś, czy jeszcze na kosmicznym ujawnieniu, wspominałem coś takiego, że była, i to w wywiadzie Camelot, był taki wywiad z Billem Ryanem, on mówił, że była prowadzona misja, jak on to mówił, misja anglosaksońska czy coś takiego. I wtedy, przed tym kryzysem lub zaraz po nim, miał nastąpić jakiś globalny konflikt militarny z użyciem broni nuklearnej. To nie nastąpiło i on tam tłumaczył, dlaczego to nie nastąpiło, ale tutaj w tym momencie, bo teraz rozmawiamy o naszych czasach, nie o historii, odnoszę wrażenie, że naprawdę wszystkie te informacje, które są podawane o naruszeniu polskiej przestrzeni, o tym, co się stało, o tych wszystkich wydarzeniach, one są wyolbrzymiane i one są przedstawiane językiem dramatycznym po to, żeby wzbudzić w nas emocje. Co myślisz na ten temat, Arturze? No oczywiście, to jest raz, żeby emocje wzbudzić, dwa, że tu chodzi o wiele innych rzeczy. No zobacz, puścili te drony na przykład. W tej całej, zacznijmy od tego, że jak był ten wywiad u Rymanowskiego z prezydentem Dudą, to on powiedział, że on od pierwszych dni wiedział, że Ukraina chce nas wciągnąć w wojnę. A Tak, to w pamiętam, poprzednim odcinku tak, mówiłeś, a tak, zgadza stał, się. a stał jak głupi i się zastanawiał, czy użyć 5. czy 4. punktu NATO. On po prostu jako Mhm. prezydent Polski bezczelnie okłamywał Polaków. I tyle. I to jest ewidentnie widoczne. I on teraz dopiero bierze i na przykład z tym mówi. Teraz weź zwróć uwagę, że oczywiście one spadły na przewodowo wtedy tamte rakiety, Tak, prawda? No, ale oczywiście nikt nigdy dwójka nie ludzi przeprosił tych zginęła. rodzin ani nic. Teraz na przykład wtargnęły drony. No jakoś dziwnym trafem przed tymi dronami ostrzegli nas Białorusini, a nie Ukraińcy. A Ukraińcy powiedzieli, że ich nie zestrzelili. Dlaczego? No bo one nie zagrażały terytorium Ukrainy, nie? No, także bezczelność do, Dziwne. do potęgi N. A Tak, poza tym pamiętaj jeszcze o innej rzeczy. Ile kosztuje tekturowy dron, na przykład, zrobiony przez Adama Słodowego, tak? To się tak. okazało, że połowa z nich to była takich jakichś tam tandeta, popelina, nie? A ile kosztuje pocisk, który jest wystrzelony przez polskie wojsko? Pamiętajmy o tym, że wystarczy wypuścić masę takich fikcyjnych dronów, bo znów widzimy kolejne kłamstwa, gdzie generałowie zaczęli tłumaczyć, że no oni widzieli, że tam taka masa dronów nadciąga, oni wiedzieli, że to są no bardzo niszczycielskie drony i w ogóle, i w ogóle. Przepraszam, nie wiem, czy ktoś z was siedział na radarze. Ja na radarze siedziałem, pływając na statkach. Przecież ty tak naprawdę na radarze widzisz de facto punkt. Skąd, Tak. skąd ty wiesz, co to leci? Tak naprawdę. Czy to jest agresywne, czy to nie jest agresywne? No nie widzisz tego. Tak naprawdę, szczerze mówiąc. Więc oni jako specjaliści już mówili, że to tak niby, wiecie, wygląda. I pamiętajcie, że wystarczy puścić masę tekturowych przez Adama Słodowego zrobionych dronów, a my wystrzelamy się z drogich pocisków, a mamy też ograniczoną liczbę pocisków, tak? Oczywiście. I pa
Powiedz mi w takim razie, czekaj, przejdźmy może dalej, ale to będzie cały czas w tym samym duchu, tak? Jak myślisz, kto dąży do wywołania globalnego konfliktu? Bo ja nie chcę tutaj znowu snuć jakiejś tam teorii spiskowej odnośnie Kabala, odnośnie jakiegoś deep state'u czy czegoś, chociaż wierzę, że coś takiego istnieje. Jak myślisz, Kto kto dąży do dąży do tego? konfliktu? W mojej ocenie Tak. Unia Europejska. Z Ale kilku dlaczego miałoby to robić? Bo dla mnie to nie ma sensu. ma sens. Ma sens, bo Proszę. jeżeli wciągniemy Unia Europejska wciągnie sama się w wojnę, no to najmniej zaszkodzi to Portugalii albo Hiszpanii, albo Francji, tak? A najwięcej zaszkodzi to Polsce de facto. Wschodnim wszystkim krajom, tak, dokładnie. No, Mhm. więc tam wiesz, nagle dziwnym trafem Portugalia mówi, że jest w stanie gotowa wysłać wojsko, żeby bronić wschodniej flanki. Aha, czyli rozumiem, że oni przyślą wojsko, które będzie walczyć na terenie Polski. Tak, rozumiem. Czyli będą się szkolili, będą trenowali na terenie No, obcego państwa no, i niszczyli inne państwo. Rozumiem. No wiesz więc co? Dla mnie poza to tym, wiesz, muszę. poza tym pamiętaj, Mhm. że tego typu sprawa to przykryje nieudolność rządów. Poza tym wszyscy wiedzą, że zobacz, w całej Europie padają te rządy lewackie i trzeba coś zrobić, żeby te rządy dalej trwały, tak? W związku z tym, jeżeli będziemy mieli stan wojenny, no to nie będziemy przeprowadzać wyborów żadnych z tych państw, tak? Wiesz co? Dobrze, przyjmuję te argumenty, jednakże dla mnie najbardziej prawdopodobnym argumentem jest to, co mówię, powtórzę tutaj jeszcze raz książkę Tomasza Budzyńskiego i Wojciecha Sumlińskiego Nie nasza wojna, i to jest właśnie o wojnie w Ukrainie. Cała analiza, synteza i w jaki sposób to się rozegrało, do czego może doprowadzić to. Nie wiem, czy wiesz, być może wiesz, że tak naprawdę Bundeswehra teraz połączyła się z Holandią Mhm, i tworzą razem swoją armię, tak? mhm, Unijną, mhm, teoretycznie unijną, tylko że ta armia ma być pod dowództwem Bundeswehry, czyli mhm, Niemiec. Tomasz Budzyński z Sumlińskim, z Wojciechem Sumlińskim mówią o tym, że Niemcy będą chcieli odzyskać swoje tereny sprzed II wojny światowej. Jeżeli doszłoby do czegoś takiego, no to byłoby słabo, bo my stracilibyśmy ogromną ilość terenów. mhm, Dla mnie to jest najbardziej prawdopodobne, też ze względu na to, że no wiadomo, kto jest przewodniczącą tak naprawdę Unii Europejskiej i mhm, wiadomo, w jakim tonie te wypowiedzi się tutaj wszystkie odbywają. Jest tam jednakże jeszcze coś innego, coś znacznie bardziej niepokojącego, coś, co moim zdaniem znacznie bardziej wybiega za Unię Europejską. Ja tutaj znowu nie chcę snuć tych teorii spiskowych, jednakże mi się wydaje, że tutaj wszystko rozbija się o to, kto teraz zajmie pierwsze miejsce na globalnym podium ekonomicznym, militarnym i innym, i społecznym. I moim zdaniem tutaj ja bym też doszukiwał się Chiny, mhm. oczywiście Rosja i USA. I USA wcale nie odgrywają takiej roli, na jakich się tutaj lansują, Mhm. tylko po prostu oni uważam, że troszeczkę mieszają po to, żeby obronić siebie, dlatego że zdają sobie sprawę, że Ameryka jest bardzo mocno zagrożona i dlatego starają się też rozpętać jakiś konflikt w Europie po to, żeby przynajmniej Europa odeszła im na tory boczne, żeby oni nie musieli się martwić, że Mhm. mają jednego rywala więcej. Tak to Mhm. pozostają tylko Chiny i Rosja, bo to są najwięksi gracze. Takie jest moje zdanie przynajmniej na ten temat. Taka No prawda. dobrze, chcesz jeszcze coś powiedzieć, czy Już przechodzimy do kolejnego tematu? przechodzimy do kolejnego. Ja chciałem tylko powiedzieć, że moim zdaniem to powoli Mhm. zaczyna być zmierzch Stanów Zjednoczonych po prostu, nie? Tak, dokładnie tak. Ja powiem Ci szczerze, że odnoszę takie same wrażenie i tylko, że oczywiście taki gigantyczny kolos nie upada od razu, Mhm. to trochę potrwa, no i jeszcze siłą bezwładności nie wiadomo, kogo pociągnie, a to jest niebezpieczne i uważam dla Polski jest niebezpieczne ze względu na to, że jeżeli Polska zbyt bardzo przyczepi się do tego kolosa, to albo ten kolos ją przygniecie, albo pociągnie ją w dół za sobą, Mhm. no i oby to nie okazało się zgubne dla nas, dla Polaków, nie? Mhm. No dobrze, przejdźmy może teraz do ustaw Nawrockiego. Proszę No jasne. bardzo. Ta I- ustawa, która wiesz co, teraz miała miejsce, teraz ostatnio, o ograniczeniu pomocy finansowej dla Ukraińców, ja uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, bo uważam, że tak powinno być.
Pracujesz, masz osłony, nie pracujesz, nie masz osłony, bardzo proste. Także w taki sposób to się powinno odbywać i uważam, że nasz prezydent bardzo dobrze zrobił, że coś takiego podpisał, że to zostało wprowadzone. Kolejna Mhm. ustawa, to o której chyba, że chcesz skomentować, No ale pewnie, że jeszcze chcę skomentować. proszę bardzo. No ja ci powiem, Sławku, że bardzo bym się cieszył, gdyby to było tak, jak Nawrocki mówił, natomiast niestety bezczelnie kłamał. Powiem to otwarcie, bo ja wszystkich bardzo chcę, ta ustawa została opublikowana, w związku z Mhm. tym sobie parę rzeczy chciałbym na ten temat omówić. To znaczy, to co podpisał Nawrocki kompletnie nie zmieniło sytuacji Ukraińców, dlatego że wprowadzono pewne zmiany. Bardzo fajnie by było, że pracujesz. Po pierwsze, zacznijmy od jednej podstawowej rzeczy. Jeżeli jedziesz do jakiegoś państwa, panie kolego, no to jeśli pracujesz, odprowadzasz podatki. I tyle. Oczywiście. Sprawa jest jasna. Natomiast to nie gwarantuje ci socjalu. Zacznijmy od tego. Bo socjal to jest oddzielna sprawa. 500 plus czy 800 plus zostało zrobione po to, żeby podwyższyć dzietność Polek i Polaków, tak? A nie po to, żeby podwyższyć dzietność Ukraińców w Polsce. I nie Ukraińcy mają te pieniądze dostawać, czy oni pracują, czy oni nie pracują, to nie ma znaczenia, ale nie mają dostawać pieniędzy i nie mamy utrzymywać dzietności Ukraińców w Polsce. To jest pierwsza i podstawowa sprawa. Logicznie rzecz biorąc. I teraz wróćmy do pewnej rzeczy. Dlaczego powiedziałem, że Nawrocki kłamał? Szkoda tylko, że znowu Rymanowski go nie przycisnął. Bardzo prosto. Ponieważ Nawrocki się zastawiał tym, że pierwszą ustawę zawetował, a że druga ustawa no jednak została podpisana, presja ma sens. No bardzo się cieszę, panie prezydencie, tylko szkoda, że tą presję nie pan wywarł na rządzie, ale rząd wywarł na panu. Dlatego, że pan podpisał taką ustawę, panie prezydencie, która kompletnie nic nie zmienia. Bo w telewizji prezydent Nawrocki powiedział coś takiego, że prezydent Nawrocki w telewizji powiedział coś takiego, że jeżeli ktoś pracuje, to dostaje 800 plus, jeżeli nie pracuje, nie dostanie. Guzik z pętelką, bo w ustawie zostało zmienione, że nie kto pracuje albo kto nie pracuje, tylko ktoś, kto ma aktywność zawodową. I zostało bardzo ładnie. Rozumiem. I Czyli zostało ktoś może bardzo sobie ładnie. otworzyć I działalność zostało gospodarczą bardzo ładnie jednoosobową, zrobione, że rozumiem. osoba, która jest na bezrobotnym, również posiada aktywność. W związku z tym osoba niepracująca, będąca na zasiłku, również pobiera 800 plus. Więc są to bzdury, są to bajki. Żebyście nie mówili, że ja tutaj szerzę dezinformację, bo to jest bardzo popularne słowo, na przykład, to bardzo serdecznie polecam, ja ci, Sławku, też wyślę ten dziennik ustaw. Oczywiście. Bardzo chętnie będziesz chciał, to go sobie wmontujesz w naszą Tak. rozmowę. Ja już Na pewno. spieszę, żeby dać wam namiary. Jak ktoś nie czytał tej ustawy, to polecam dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 29 września 2025 roku i tam jest ustawa z dnia 12 września 2025 roku, moi drodzy. Czyli to jest ta ustawa, która została podpisana przez prezydenta Nawrockiego. A co za tym będziemy sobie mówić? Co tam takiego ciekawego jest? No właśnie to, co powiedziałem, jest o tej aktywności zawodowej, a poza tym to, co powiedziałem na samym początku. To, że ty pracujesz, to jest głupi argument. Tak samo jak jest głupi argument, jak ludzie mówią, żeby Ukraińcy wyjeżdżali z Polski, ale on tu pracuje i płaci podatki. No i co z tego? A co ma jedno do drugiego? Co ma jedno? No 800 plus, to, że płacisz podatki, to nie znaczy, że masz dostawać 800 plus. Socjalizm dla Polaków i dla obywateli Polski. Zresztą Czekaj, zatrzymajmy się tutaj, dlatego że wiesz co, Polacy, którzy wyjeżdżali do Anglii, a? i ja jestem też takim, oni mieli socjal od samego początku. Dobra. I to socjal pełen, nie? No. Fakt, że tutaj nie ma tego 500 plus, ale No. kiedyś ten socjal był znacznie bardziej szczodry, no później to ukrócili, a teraz jeszcze bardziej biorą się za to, z czym ja akurat się zgadzam, dlatego że tutaj jest gigantyczna armia, prawie 2 miliony, na pewno grubo ponad 1 milion ludzi, osób, które są bezrobotni. I wyobraź to sobie, że tutaj nowe pokolenia, które już powstają, i to młodych ludzi, 18-latków, oni już automatycznie stają się bezrobotnymi, bez nawet podejmowania wysiłku, po prostu No, to jest tak poszukiwania samo, wiesz, to jest tak jakiejkolwiek samo jak pracy, nie? to jest tak samo jak w Bytomiu w dzielnicy Bobrek jest już trzecia generacja bezrobotnych, nie? Ale Aha. wiesz, tylko pamiętajmy jeszcze, Sławku, o jednej rzeczy, bo to też jest argument, który często się pojawia, że jak jedziesz za granicę, to Polak na przykład, wiesz, Polak na przykład ma, proszę ciebie,
ten socjal. Socjal, pełen socjal, tak? No tylko, Ale że to jest w ramach zaraz, Unii ale Europejskiej, zaraz. tak? Dobra, Sławku, tylko pamiętaj o jednej rzeczy. Polak jest w Unii Europejskiej i obowiązują Tak, nas zasady Unii Europejskiej. Ukrainiec nie jest w Unii Europejskiej. tak. To jest pierwsza No tak. podstawowa rzecz. Poza Nie jest w tym, Unii Europejskiej po pierwsze, a po drugie jest gościem, prawda? Dlatego, że on jest uchodźcą tutaj, nie? no ani nie jest gościem, ani nie jest uchodźcą, bo gościem, wiesz, gość jak ryba po 3 dniach śmierdzi, więc on nie jest gościem tak naprawdę, bo gość to by przyszedł i by wyszedł. Natomiast on tu chce zostać, a uchodźcą też nie jest, bo żaden z nich nie ma statusu uchodźcy. Tak naprawdę, więc wiesz, to są takie błędne, fałszywe słowa. Natomiast jeszcze powiem Ci jedną rzecz, która mnie strasznie irytuje, to Ci powiem uczciwie. Zwłaszcza mnie to irytuje, jak to mówi albo Ukrainiec, albo Polak. I na przykład, jeżeli my mówimy na temat socjalu 800+, to Ukrainiec mówi, Mhm. ale Polacy na przykład wyjeżdżają za granicę i też to dostają i tak dalej, i tak dalej. O co wam chodzi? Jak wy mówicie, żebyśmy my wyjeżdżali z Polski, to niech Polacy wyjeżdżają z Anglii, z Holandii, z Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Tylko wiesz co, To pozwól, jest że niedorzeczny argument dla to mnie, jest dlatego że Polska płaci przecież do wspólnej kasy. To jest pierwsza rzecz, bo kwestia Mhm. finansowa to jest pierwsza rzecz, Sławku. Ale ja ci powiem jeszcze inną rzecz moją, taką, którą prywatnie ja mówię. Sorry, jest jeszcze kwestia historyczna. Polakom to się należy jak psu miska. Polacy walczyli za Anglię, Polacy wyzwalali Tak. Holandię, Belgię, Francję, wszystkie inne. Polakom się to należy jak psu miska. I w tym czasie, kiedy Polacy walczyli i przelewali krew, to Ukraińcy byli strażnikami w obozach koncentracyjnych, w Sobiborze, w Treblince, wyżynali Polaków w Powstaniu Warszawskim, robili rzeź wołyńską i oni mają czelność stawiać siebie na Tak. równi z Polakami? Sorry, przepraszam, tu coś jest chyba nie halą. Tak, to jest, wiesz co, ta propaganda. Tak samo ja nie wiem, czy spotkałeś się z rodowitymi Rosjanami. Oni szczerze wierzą w to, że II wojna światowa zaczęła się w 1943 roku od wyzwalania Europy. Mhm. I oni szczerze w to wierzą. Oni w ogóle nie wierzą. I ja rozmawiałem z pewną Rosjanką, to było już dawno, 2013 rok. I ja pamiętam, jak z nią rozmawiałem jeszcze przed aneksją Krymu przez Rosję. I pamiętam, jak ona mówiła, że to, co miało miejsce 17 września 1939 roku, nie, to nie miało miejsca. To są oszczerstwa, to jest propaganda, dlatego że Polacy chcą mieć argument po to, żeby nienawidzieć Rosjan. Nie? Mhm. Oni w to nie wierzą. To jest ta propaganda, to jest to pranie mózgów i tak samo ma się sprawa z Ukrainą. Ukraina po prostu, no niestety trafiła kosa na kamień, dlatego że no niestety tutaj doszło do starcia takiego, gdzie dwie dość mocne siły się po prostu ze sobą zaczęły po prostu walczyć, no i niestety mamy to, co mamy teraz. I No, ani jedno, ani drugie nie ustąpi, nie? ale jeszcze wejdę w Mhm. słowo, wiesz, do tej ustawy Nawrockiego, bo te 800+ Dobrze. marne to jest jedna bajka. Nawrocki powiedział rzecz, że presja ma sens i on jednak wycisnął coś na rządzie. Co on wycisnął? On nic nie wycisnął. W ustawie, którą on zaproponował rządowi, miała być penalizacja banderyzmu. Tego nie ma. Tak. Miało być wiele innych rzeczy i tego nie ma. I powiedziano, że spokojnie, spokojnie, to teraz tamtą podpiszemy, a teraz Nawrocki złożył. I co zrobiono? Z jednej ustawy porozbijano to na kilka ustaw i teraz będziemy odrzucać penalizację, bo ja nie wierzę w to. Teraz tylko czekam, bo zobaczymy, jakie będą kwestie, bo Nawrocki ma pojechać do Kijowa. Mhm. Zobaczymy, jaka będzie jego gadka po tym, bo wiesz, mówienie na zasadzie tego, co on powiedział, że on ogólnie powiedział, że on już więcej nie weźmie i ten. To, co on powiedział, że to ostatni raz on podpisuje taką ustawę, już więcej nie. Do marca, co też jest znowu kłamstwem bezczelnym, bo jak przeczytacie ten dziennik ustaw, o których mówiłem, to wychodzi na to, że Ukraińcy, niepracujący Ukraińcy według tej ustawy nie będą, moi drodzy, otrzymywali 800+ tylko przez 4 dni. Serio? Dlatego, że ustawa wchodzi w życie z dniem 26 marca, a dotyczy 1 kwietnia. Aha. No to rzeczywiście. Więc Słuchaj, de Artur, facto Nawrocki nie osiągnął kompletnie nic. dobrze. I teraz ja tutaj, wiesz co, przerwę ci i ja tutaj chciałem ci zadać pytanie. Czy masz może informacje na temat lobby, tych lobbystów, którzy działają na rzecz Ukrainy i na rzecz tego, żebyśmy my wprowadzali takie ustawy, które szkodzą Polsce?
Jak myślisz, kto to jest? Czy masz jakiekolwiek informacje? Bo To ja znaczy, wiesz, powiem szczerze, że dzisiaj po, czytałem bardzo powiem ci ciekawy szczerze, artykuł. Sławku, powiem ci szczerze, że lobby ukraińskie w Polsce jest bardzo silne, począwszy od ambasady ukraińskiej. Mhm. Począwszy od ambasady ukraińskiej w Polsce, lobby jest bardzo silne, skoro Kto daje na to pieniądze? no właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Kto Mhm. daje na to pieniądze, żeby te rzeczy mydlić oczy i żeby to wszystko jakoś robić? Bo dla mnie ciekawą rzeczą jest odpowiedź jednego z współpracowników Nawrockiego w telewizji, która padła, że załóżmy ta ustawa ma być. Dobrze, to ktoś zadał logiczne pytanie. Dobrze, a to co będzie od kwietnia 2026 roku? Jeżeli ta ustawa przestanie istnieć, to co? No musimy tak zrobić, żeby ci ludzie no, byli Polakami. Czyli teraz widzimy sytuację. Coraz mniej Ukraińców dokonuje przestępstw. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej Ukraińców dostaje obywatelstwo polskie. I znów się powie ludziom, słuchajcie, no przecież Ukraińców jest coraz mniej. Pamiętasz, ile kiedyś było samochodów na ukraińskich rejestracjach w Polsce, a teraz jest mniej? No pewnie, bo przerejestrowali. A idioci będą myśleli, że oni wyjechali. No nie. Wiesz co, no dobra, okej, wiesz co, nie mam statystyk i nie badałem tego tematu, no ale rzeczywiście to jest ciekawy temat. Jeżeli jest to prawdą to, co mówisz, no to Oczywiście i rzeczywiście teraz to jest, wiesz, podlicz statystyki, które do tej pory dawano, to jest małe piwo, ale co będzie w najbliższych latach, bo trzeba patrzeć troszeczkę dalej. Jeżeli tak. ustawa odnośnie obywatelstwa nie zostanie zmieniona, to za chwilę masa Ukraińców dostanie. Przecież była awantura przed wojną ukraińską, że konsulat w Lwowie sprzedawał po $100 kartę Polaka. No ludzie. No. Właśnie, korupcja w tamtym państwie jest rakiem, który toczy tamto państwo, ale oni się dobrze w tym odnajdują ze względu na to, że, no, jak widać, chyba na tym zostali zbudowani. W każdym razie, wiesz co, ja zastanawiam się, bo mnie ciekawi naprawdę te lobbowanie, ci lobbyści wszyscy, którzy, no nie wiem, ja nie mogę, wiesz co, otrząsnąć się z myśli, która cały czas wraca do mnie jak fala odbita od Mm, brzegu, a to mianowicie jest to myśl taka, że polska gospodarka została sztucznie napompowana tylko po to, żeby ktoś inny mógł ją wycytkać, wiesz. mm. Nie wiem, nie mogę się oprzeć, wiesz co, temu wrażeniu. No. Mam nadzieję, że się mylę, wiesz. Żeby nie być gołosłownym o tej ustawie, tylko tak na zakończenie tego tematu powiem, bo ten temat można by drążyć i mówić bardzo dużo. Ale zobacz, że nagłówki gazet w Polsce od wielu dni informowały Polaków, że w Polsce został wprowadzony taki wymóg podjęcia pracy przez Ukraińców, którzy chcą Mhm. na swoje dzieci otrzymywać 800+. No i jeśli ktoś w związku z tym przekonaniu żyje, że ta nowelizacja tej specustawy, która została, ta przedłużenie oczywiście tej pomocy Ukraińcom do 4 marca 2026 roku, no to żyje w tym takim błędzie, no nie, bo jeśli ktoś w to wierzy i przeczyta sobie artykuł 10 tej ustawy i artykuł 9, no to się mocno zdziwi, bo okaże się, że uległ tak naprawdę manipulacji, bo rzeczywistość, bym powiedział, jest zupełnie inna. Na przykład według tej ustawy, tylko dodam, że obywatele Ukrainy w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadal mogą i będą pobierać świadczenie 800+, niezależnie od tego, czy pracują w Polsce, czy też nie. I co więcej, moi drodzy, taki stan rzeczy będzie trwał do końca stycznia 2026 roku. O tym wyraźnie mówi artykuł 23 tej ustawy. A z tej sytuacji, że ta specustawa obowiązuje do dnia 4 marca 2026 roku, no to ten obowiązek pracy będzie obowiązywał wyłącznie w lutym roku 2026 oraz, przepraszam, właśnie przez te 4 dni, czyli miesiąc plus 4 dni. Ja powiedziałem wcześniej 4 dni, a będzie miesiąc plus 4 dni. Czyli jest to po prostu absurd. Natomiast ludzie dali się wziąć na to, że Nawrocki zaczął opowiadać bzdury i mówił, że już więcej tego nie zrobi. Pewnie, bo nie wiadomo, czy potem będzie Polska, czy będzie Ukropolin od marca. Co zostało dalej przyjęte, to jest inna sprawa. No a jest jeszcze taka kwestia, że zastanawiam się, czy dalej zapali świece hanukowe, nie? Szczerze mówiąc, i powie, że to też ostatni raz, tak samo jak ostatni raz ustawę podpisał, nie? No i wiele rzeczy będzie robił ostatni raz, no nie? Więc wiesz, no, bardzo dużo, powiem szczerze, Nawrocki stracił podpisaniem tej ustawy, bo ludzie naprawdę wierzyli, że on zablokuje te rzeczy, nie dlatego, żeby, wiesz, robić na złość Ukraińcom,
którzy pracują, bo ja ci powiem To uczciwie. żeby chronić Polskę po prostu. Oczywiście, ja ci powiem uczciwie, przede wszystkim najśmieszniejszą rzeczą jest to, albo może najbardziej tragiczną rzeczą jest to, jeśli byś zadał teraz pytanie, komu tak naprawdę zaszkodzili Ukraińcy, wiesz, w Polsce, nie? I wiesz, jaka byłaby moja odpowiedź? W pierwszej kolejności najbardziej Ukraińcy, którzy przyszli do Polski, zaszkodzili Ukraińcom, którzy już byli na terenie Polski. Dlatego, że ci Ukraińcy, którzy byli, o wszystko musieli walczyć. A teraz w drugiej kolejności zaszkodzili Rosjanom, Białorusinom i wszystkim ze wschodnim akcentem. Bo Polak nie będzie odróżniał, czy to jest załóżmy ukraiński, czy białoruski, czy nie wiem, czy rosyjski za specjalnie. Znaczy ja tam akurat odróżniam, ale są ludzie, co nie odróżniają. I ktoś będzie słyszał wschodni akcent i od razu będzie antynastawiony. I tym wszystkim zaszkodzili przede wszystkim, ale w pierwszej kolejności oni zaszkodzili tym Ukraińcom, którzy nawet już kiedyś w Polsce byli i uczciwie pracowali, no nie? Dobrze, a czekaj, wróćmy teraz jeszcze do pieniędzy. Jeśli chodzi o Unię Europejską, informacja z 19.10.2022, sprzed 3 lat, prawie dokładnie sprzed 3 lat, jest napisane, i to na stronie rządowej, że Polska otrzymała 700 milionów na wsparcie działań związanych z masowym napływem osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Ciekawe, czy to się zmieniło później, czy to była jedyna transza, którą Polska otrzymała, bo jeżeli Polska jest szczodra, jeżeli Polska płaci, ale z Unii Europejskiej otrzymuje te pieniądze i są to pożyczki bezzwrotne, no to wtedy wiesz co, ja jestem w stanie, wiesz co, zaakceptować to, że okej, ale znowu jeśli chodzi o to, jeżeli mówimy tutaj, że to wszystko, te wszystkie pieniądze płyną z kasy, z budżetu polskiej, no to uważam, że to nie do końca jest uczciwe. Na pewno, zdecydowanie. Teraz czytam tutaj, że z którego to jest? 24 stycznia 2025, także to już jest bardzo dawno, też nie, ale No nie właśnie, wiem, ja dobrze. tutaj Wiesz co, przytoczę nie raz badałem tego jeszcze, tematu, Sławku. także nie Ja badałem tutaj tego przytoczę tematu, raz ale jeszcze sytuację, gdzie ja napisałem list do prezydenta Dudy. Raz jeszcze przytoczę i wcale absolutnie, i przytoczę jego odpowiedź, i to, co napisałem. I nie wierzę absolutnie w żadne bzdury, bo Polska podpisała za plecami Polaków umowy, których nie pokazała Polakom. I ja przeczytam raz jeszcze list, który napisałem do prezydenta Dudy 9 lutego 2023 roku. A napisałem coś takiego. Z przerażeniem przeczytałem, iż w roku 2016 została podpisana umowa o współpracy między rządem PiS a rządem Ukrainy dotycząca nieodpłatnego przekazywania sprzętu wojskowego i wspólnych działań PR-owych oraz operacji psychologicznych. Jak możliwym jest podpisywanie tego typu dokumentów między Polską a krajem będącym od 2014 roku w stanie wojny z Rosją, bo przecież w 2014 Krym zajęto. tak. A w 16 podpisujemy umowę, gdzie Ukraina jest w stanie wojny. To tak jakby dom się palił, a właściciel domu szedł do ubezpieczalni go ubezpieczyć. Co więcej, niniejsza umowa została jawnie opublikowana dopiero w 2019 roku, 3 lata. czyli przez 3 lata opinia publiczna nic o tym fakcie nie wiedziała. Postępująca dziś ukrainizacja Polski i wynaradawianie Polaków stawia pod znakiem zapytania wiarygodność rządu PiS. Będę wdzięczny za udzielenie mi odpowiedzi jako obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, jak można w tak nieodpowiedzialny sposób rozbrajać Polskę, gdzie uzbrojenie jest zakupywane z pieniędzy podatników. Jak można stawiać sprawy ukraińskie ponad sprawy polskie? Przypominam, że Ukraina walczy o swoją wolność, a nie o naszą, a rozbrajając nasz kraj, za chwilę nie będziemy mieli czym bronić naszego kraju. Tak napisałem do I jaka prezydenta. odpowiedź była? O, to było jajo nie z tej ziemi, to był czad. Proszę cię bardzo, strzelaj. No, ja to napisałem 9 lutego 2023 roku. Ja byłem świadomy, że prezydent Duda weźmie mnie, wyśle do Ministerstwa Obrony, że niby to rząd, bo rząd jest Platformy, że to nie o PiS chodzi, ale to przecież PiS podpisywał wszystko, nie? A prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, więc raczej nie dzieje się coś bez jego wiedzy, bądźmy realistami, tak?
No i dostaje odpowiedź Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy coś takiego. Biuro Interwencji, takie bla 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 na początek, nie? Biuro Interwencji Pomocy Prawnej i listów Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przesyła kopię listu pana Artura Witowicza z uprzejmą prośbą do Ministerstwa Obrony Narodowej, z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie przedstawionej kwestii w zakresie posiadanych kompetencji oraz udzielenie zainteresowanemu stosownych wyjaśnień i informacji. I to by było wszystko ok, nie? Tylko najciekawsze jest kolejne zdanie, ostatnie zdanie tego. Będziemy Proszę wdzięczni, bardzo. proszę, będziemy wdzięczni za przekazanie do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kopii udzielonej odpowiedzi, żebyśmy wiedzieli, co rząd odpowiedział. No to są jaja. To Czujesz? są jaja, rzeczywiście. To ja piszę do prezydenta, prezydent wysyła do O kurczę. Ministerstwa Obrony Narodowej i To wygląda proszą tak, jak oni mnie, by nie mieli kontaktu ze sobą. żebym ja wziął odpowiedź, skserował i im odesłał. Ty czujesz blusa? No wygląda tak, jakby nie mieli kontaktu ze sobą. Tak jakby w ogóle się nie komunikowali. No to Ministerstwo Obrony, a powiem prezydent szczerze, jest zwierzchnikiem. przerażające jest. A zobacz, prezydent jest To jest zwierzchnikiem. przerażające. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych Polski, Tak. a kiedy przestaje być prezydentem, na wywiadzie u Rymanowskiego mówi, że on od początku wiedział, że oni chcieli nas wciągnąć w wojnę. No to tak było. Ja polecam wszystkim, żeby sobie na YouTubie nawet znaleźli prezydent Andrzej Duda u Rymanowskiego. Polecam, żeby ten cały Co ja wywiad... migawkę, wrzucę tutaj migawkę jakąś z tego, wiesz? No, Mhm. także wiesz, także to Mhm. tam właśnie znajdziesz między innymi taką migawkę odnośnie tego, że on od początku wiedział o tym, tylko on nie mówił, bo Załęski go prosił, żeby po prostu, wiesz, kłamać Polaków. I on, przestając być prezydentem, o tym oficjalnie mówi. No ja pierdykam. Dobrze, wiesz co? Przejdę teraz do ostatniego już pytania. Może odświeżę, to będzie trochę masło maślane, dlatego że mówiliśmy o lobbowaniu Ukrainy. Ale powiedz mi swoją opinię na temat tego, dlaczego Ukraina jest taka mocna? Kto za nią stoi? Jak myślisz? No słuchaj, ja ci bardzo prosto powiem, kto za nią stoi. Zanim się zaczęła wojna na Ukrainie, już od dawien dawna, nie wiem od których lat, ale ja byłem chyba w technikum, mawiano rzeczy, że mieszkańcy Izraela mają przybyć na Ukrainę jako do ziemi obiecanej. Dziwnym trafem, kiedy to wszystko się zaczęło, była sytuacja tego typu, że masa ludzi z tego państwa na przykład przybyła na Ukrainę. Pamiętajmy, że na prezydenta plus wszystkich ministrów to chyba 90% to są przedstawiciele właśnie tej nacji, tak? Tej to znaczy której? Izraelskiej? Na przykład. Na przykład. Tej nacji. To znaczy nacja nie jest izraelska, ale wiemy o co chodzi, żeby tematu nie Tak, rozwijać. wiemy o co chodzi. Tak, wiemy, dlatego że nie chcemy, żeby nas zbanowali, ale wiemy o co chodzi. Wiesz co, ja podzielam tutaj Twoje zdanie. Ja całkowicie się z Tobą zgadzam, dlatego że dla mnie te dwie rzeczy są bardzo mocno, bardzo ściśle ze sobą połączone. Tak samo jak i ta diaspora żydowska w Rosji. Jest to bardzo mocno ze sobą powiązane i być może, kto wie, być może następuje walka o nowe tereny. A wszędzie tam, gdzie ja widzę naprawdę ogromne pieniądze i to pieniądze na niewyobrażalną skalę, na skalę taką, za którą można, pieniądze tak duże, za które można kupić całe państwa lub kontynenty, no to dla mnie za tym stoi jedna nacja. Tylko ja nie będę mówił tutaj No jaka, ale oczywiście. przed chwilą wspomnieliśmy. Ale dla mnie to jest, powiem szczerze, oczywiste. Z tego też powodu, no znowu musiałem zrewidować swój światopogląd i swoją opinię na pewne tematy. Kiedyś w to nie wierzyłem, no ale niestety życie zweryfikowało to. No dobrze, Arturze, słuchaj, ja myślę, że zakończymy nasz odcinek teraz. No jeszcze Wam więcej się chcieliśmy. wydarzy, wiesz, spotkamy się następnym razem, więcej Tak, się wydarzy. na pewno się więcej wydarzy, bo ja nie spodziewam się niczego dobrego z tego. A teraz, w momencie, kiedy tak naprawdę na Bliskim Wschodzie dojdzie do rozejmu i wszystkie środki i finansowe, i wszystkie środki militarne będą mogły być przekierowane w
inną stronę, no kto wie, co się zdarzy. No zobaczymy. No, ja Ci dziękuję, Arturze, za rozmowę i dziękujemy również tutaj wszystkim widzom, słuchaczom i co? Do następnego razu, tak? Pozdrawiamy serdecznie i zajrzyjcie do tej ustawy, myślę, że bardzo warto i do wywiadów z Rymanowskim, bo myślę, że warto, żeby sobie otworzyć oczy troszeczkę. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia Pozdrawiamy i wkrótce. komentujcie. Na razie, cześć, cześć.